Siema, z tej strony Dominika. W dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim był Billy Harrington. Zapraszam do oglądania. Ostatnio poruszyliśmy wątek Bossina, którego uznaje się poniekąd jako kontynuatora wielkiego dziedzictwa internetowego, jakim jest oczywiście Gachimuchi. Jeszcze kilka lat temu taką postacią był Ricardo Milos, którego wątek na tym kanale omawialiśmy niejednokrotnie. Jednak dzisiaj przyszedł czas, aby wrócić do korzeni, od osoby, od której wszystko się zaczęło, a jest nią oczywiście Billy Harrington. Billy Harrington to amerykański kulturysta, model i aktor, który nieoczekiwanie stał się ikoną internetowej popkultury. Zyskał ogromną popularność jako bohater memów, szczególnie w Japonii, gdzie fani nadali mu przydomek Aniki, co po japońsku oznacza starszy brat. Choć zaczynał karierę w branży filmów dla dorosłych, dziś jest pamiętany głównie za sprawą fenomenu Gachimuchi, serii parodystycznych filmików tworzonych z fragmentów jego nagrań. W samym japońskim serwisie Nico Nico powstało ponad 15 000 takich parodii, określanych zbiorczo jako Gachimuchi Pants Wrestling, co po japońsku dosłownie oznacza muskularne zapasy w majtkach. W związku z tym Billy Harrington z czasem stał się wręcz legendą internetowego folkloru. Jego memowa sława całkowicie przyćmiła oryginalną karierę. Dziś kojarzony jest przede wszystkim jako bohater tysięcy kreatywnych przeróbek. Internauci wycinali sceny z jego filmów, dodawali zabawne dialogi, dźwięki klapsów, efekty 3D czy nawet animacje i tworzyli z tego pełnoprawne komediowe skecze. Więc nie da się ukryć, że jego historia w internecie jest naprawdę barwna, a co za tym idzie, nie brakuje ciekawostek na jego temat. Pozwólcie, że je wam dzisiaj przedstawię. Tak więc kim był Billy Harrington? Billy Harrington dokładnie nazywał się William Glenn Harold Harrington. Urodził się 14 lipca 1969 roku w miejscowości North Babylon w stanie Nowy Jork. Dorastał na Long Island, gdzie jego ojciec, instruktor karate, zaszczepił mu pasję do sztuk walki. Młody Billy trenował karate, zdobywając czarny pas. Interesował się także boksem, no i oczywiście zapasami, a w wieku 24 lat zaczął intensywnie uprawiać kulturystykę. Imponująca sylwetka wkrótce otworzyła mu drzwi do kariery modela i performera. Początki jego kariery były dość niezwykłe. Jego ówczesna dziewczyna potajemnie wysłała nagie zdjęcia Billego do magazynu Playgirl. Fotografie wygrały konkurs Real Man of the Month, zapewniając mu wygraną $500. Publikacja zwróciła uwagę znanego fotografa, Jima Frencha, dzięki czemu wkrótce Harrington pozował do prestiżowych kalendarzy wydawnictwa Colt. Niedługo potem zaczął występować w filmach dla dorosłych, zdobywając w branży sporą rozpoznawalność. Stał się jedną z bardziej znanych gwiazd filmów dla dorosłych z samymi mężczyznami lat 90., a nawet pojawiał się w mainstreamowej telewizji. Gościł m.in. w programie randkowym Love Connection oraz w talk show Ricki Lake. Mimo występów w filmach z samymi mężczyznami, Harrington określał się jako osoba biseksualna. W 2002 roku przyznał, że praca w przemyśle pomogła mu lepiej zrozumieć własną orientację. Jeżeli chodzi o prywatne życie, to unikał większego rozgłosu, choć wiadomo, że miał syna o imieniu William, o czym możemy dowiedzieć się z jego oficjalnego nekrologu. Co ciekawe, poza działalnością w showbiznesie prowadził też zwyczajne życie zawodowe. Pracował m.in. jako asystent pielęgniarski i flebotomista, co oznacza, że pobierał krew, a także prowadził własną firmę stolarską, którą przeniósł z rodzinnego Nowego Jorku do Kalifornii. Harrington dał się poznać jako osoba wyjątkowo otwarta i pełna humoru. W przeciwieństwie do Ricardo Milosa nigdy nie wstydził się swojego nietypowego statusu internetowej gwiazdy. Wręcz przeciwnie, z czasem z dumą przyjął rolę memowego Aniki. Często wyrażał wdzięczność wobec fanów za okazaną mu kreatywność i wsparcie. Jego przyjazne podejście i gotowość do interakcji sprawiły, że zyskał sympatię wielu osób, które początkowo znały go tylko z internetowych żartów. Kariera Billego Harringtona przybrała nieoczekiwany obrót za sprawą jednego filmiku opublikowanego w 2007 roku. 10 sierpnia tego roku ktoś opublikował w japońskim serwisie Nico Nico klip z filmu Workout Muscle Fantasies 3, w którym występował Harrington. Ten pozornie niszowy fragment, przedstawiający dość bliski trening siłowy, zapoczątkował prawdziwy fenomen. Japońscy internauci, rozbawieni przerysowaną męskością i charyzmą bohatera, zaczęli masowo tworzyć parodie oraz remiksy z jego udziałem. W
ciągu następnych lat powstały tysiące takich filmików, które szybko ochrzczono mianem Gachimuchi. Harrington niespodziewanie stał się centralną postacią nowej fali memów. Na czym polegały te przeróbki, akurat dlaczego w Japonii zyskały tak ogromną popularność? Jak się pewnie domyślacie, twórcy wycinali sceny z oryginalnych filmów z udziałem Billego, a następnie montowali je w absurdalne i komiczne skecze, jednak szczególnie w Japonii popularne były parodie, które wykorzystywały zabawne błędy fonetyczne. Oryginalne anglojęzyczne kwestie aktorów brzmiały podobnie do japońskich zwrotów o zupełnie innym znaczeniu, dlatego tak ogromną karierę zrobił w Japonii. Społeczność fanów na japońskiej platformie Nico Nico stworzyła wokół Billego własną kulturę i humor. Film oznaczano specyficznymi tagami, jednym z nich był leśny duszek, określenie nawiązujące do jednej z popularnych scen, w której Billy wyłaniał się z lasu, wyglądając jak mistyczna postać. A jednocześnie w japońskim slangu stanowiło to żartobliwe określenie na osobę homoseksualną. Tego typu smaczki sprawiły, że osoby postronne często nie mogły rozszyfrować fenomenu Gachimuchi, podczas gdy wtajemniczeni bawili się w najlepsze kolejnymi nawiązaniami. Co warto zaznaczyć, klipy z Harringtonem zaczęły być wykorzystywane także do baitowania. Na imageboardach użytkownicy wprowadzali innych w błąd, podmieniając spodziewane treści na nagłe sceny z zapasu w majtkach. Analogicznie jak na zachodzie w tym samym czasie królowało baitowanie ludzi teledyskiem Ricka Astleya, czyli tak zwany rickrolling. Nasz bohater oczywiście szybko dowiedział się o swojej sławie i postanowił osobiście zrozumieć fenomen Gachimuchi. W lutym 2009 roku Billy odwiedził Japonię, zaproszony na specjalny pokaz na żywo organizowany przez Nico Nico. 14 lutego, walentynki, pojawił się jako gość honorowy eventu w tokijskiej dzielnicy Akihabara. Ku jego zdumieniu na spotkanie przyszło ponad 10 000 fanów. Tłum wypełnił po brzegi salę, skandując Aniki na powitanie umieśnionego idola. Billy z uśmiechem i niedowierzaniem witał się z entuzjastyczną publicznością. Podczas tej wizyty udzielił też wywiadu japońskiemu portalowi oraz wystąpił gościnnie w popularnym nocnym talk show. W trakcie eventu ogłoszono również coś, co ugruntowało jego pozycję w japońskiej internetowej społeczności. Firma Good Smile Company zaprezentowała prototyp figurki wzorowanej na Billym. Niewielu tego typu aktorów doczekało się własnej zabawki kolekcjonerskiej. Tymczasem figurkę Aniki wydano w limitowanej edycji już w lipcu 2009 roku, a wkrótce potem wypuszczono kolejne dwie wersje tematyczne na Halloween oraz świąteczną, dostępne ekskluzywnie dla japońskich fanów. Sam Harrington był tym pomysłem zachwycony i traktował to jako dowód niezwykłego uznania. Jednak następnej ciekawostki o Billym oraz jego przygodzie w Japonii się na pewno nie spodziewacie. Popularność nie słabła, więc Harrington powracał do Japonii jeszcze kilkukrotnie. Latem 2009 pojawił się na kolejnym wydarzeniu Nico Nico. Tym razem zorganizowano kameralny wrestling show w podtokijskiej miejscowości Hofu, gdzie około 100 wybranych fanów mogło zobaczyć Billego z bliska. Spotkanie miało formę żartobliwej gali. Harrington najpierw odpowiadał na pytania publiczności, po czym stoczył pokazowe walki w ringu z kilkoma gośćmi specjalnymi. Ku ucieszy widzów, rosły Amerykanin powalił swojego pierwszego rywala, zarzucił go sobie na ramię i wymierzył mu serię klapsów na oczach rozbawionej widowni. Chwilę później do ringu skoczył kolejny śmiałek, Shinya Aoki, gwiazda mieszanych sztuk walki, i on również skończył z obolałym tyłkiem, spacyfikowany przez roześmianego Harringtona. Publiczność szalała z radości, a atmosfera zrobiła się całkowicie luźna. Fani sami zaczęli wskakiwać na ring, prosząc o pamiątkowego klapsa. Naprawdę. Harrington z przymrużeniem oka spełniał te prośby. Jednemu z pulchniejszych fanów pozwolił nawet spektakularnie wturlać się do ringu i przyjąć klaps w komicznej pozie. Był też inny moment, gdy wybrano młodą kobietę z widowni, aby dostała klapsa. Była bardzo zawstydzona w ten stereotypowo uroczy sposób przypominający małą uczennicę. Podczas otrzymywania klapsa Harrington poprosił ją, aby powiedziała Aniki. Tak, wiem, jak to absurdalnie brzmi. Wydarzenie przerodziło się we wspólne świętowanie specyficznego humoru. Nawet Harrington wydawał się zaskoczony, jak daleko posunęła się ta zabawa jego wizerunkiem. Na koniec owego show w Hofu spotkała go kolejna niespodzianka od japońskich fanów. Choć do jego urodzin pozostawał miesiąc, postanowili oni uczcić je wcześniej. Zgasły światła, na salę wniesiono tort urodzinowy, a zgromadzeni odśpiewali chóralne Happy Birthday dla Billego. Wzruszony kulturysta dmuchnął świeczki i podziękował serdecznie, ściskając dłonie i przytulając wielu spośród obecnych, zanim opuścił scenę.
W wywiadach po tych wydarzeniach Harrington przyznał, że japońscy fani go ujęli i poważnie rozważa przeprowadzkę do Japonii, by być bliżej tej społeczności. Choć ostatecznie do tego nie doszło, sam zamiar pokazuje, jak niezwykłą relację nawiązał z internetowym fandomem. A to był dopiero początek, bo na przestrzeni kolejnych lat zyskiwał coraz to większą popularność. Billy pojawił się ponownie w Japonii m.in. w kwietniu 2013 roku na kolejnej dużej imprezie Nico Nico, gdzie zorganizowano dla niego własny panel nazwany żartobliwie Billy Cruise. Do tego czasu społeczność Gachimuchi stale się rozrastała. Do 2013 roku powstało ponad 11 000 filmów z nim związanych, a do 2023 liczba ta przekroczyła 15 000 na samym Nico Nico. Harrington stał się legendą memów, nie tylko w Japonii, ale i na zachodzie. Jego klipy tłumaczono i przerabiano na YouTube, a w serwisach takich jak 4chan czy Reddit już wtedy zyskał status ogromnej legendy internetu. Niestety, życie Billego zakończyło się przedwcześnie. Wieczorem 1 marca 2018 roku uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu na kalifornijskiej drodze w pobliżu Rancho Mirage. Ratownicy wydobili go zakleszczonego z rozbitego pojazdu i przetransportowali do szpitala w Palm Springs. Jednak następnego dnia zmarł z powodu odniesionych obrażeń. Miał 48 lat. Wieść o tragedii szybko obiegła media społecznościowe. 3 marca jego matka potwierdziła smutną nowinę na Facebooku. Z kolei społeczność Nico Nico oraz inne serwisy zalała fala hołdów. Pogrzeb Harringtona odbył się 9 marca 2018 roku, a na miejsce ostatniego pożegnania, cmentarzu Forest Lawn w Kalifornii, również nie zabrakło fanów chcących oddać mu hołd. Jednak dziedzictwo Billego okazało się być niezwykle trwałe. Jego postać wciąż żyje w internetowych memach, a także w przeróżnych nawiązaniach popkulturowych. W Japonii stał się na tyle rozpoznawalny, że jego imię, wizerunek lub charakterystyczne teksty przemycano jako easter eggi w grach wideo, komiksach, mangi, anime czy powieściach wizualnych. Fani wciąż tworzą Gachimuchi mashupy, pielęgnując specyficzne poczucie humoru, którego był symbolem. Co więcej, legenda Harringtona wykroczyła daleko poza Japonię. W 2021 roku pojawiły się pomysły uhonorowania go nawet na Ukrainie. Żartobliwa petycja zaproponowała nazwanie jednego z placów nazwiskiem Billego, a w 2022 roku podczas fali demontażu pomników imperialnych wrogów Ukrainy zaproponowano, by w Odessie zastąpić pomnik carycy Katarzyny II statuą Billego Harringtona, siedzącego z piwem przy barze. Ku zaskoczeniu pomysłodawców petycja taka zebrała ponad 25 000 podpisów, co zobligowało prezydenta Zeleńskiego do przekazania sprawy pod obrady Rady Miasta. Choć oczywiście nie ma szans, by coś takiego powstało, sam fakt zdobycia takiego poparcia mówi wiele o tym, jak mocno postać Billego zakorzeniła się w globalnej kulturze internetowej. Billy Harrington przeszedł do historii jako jedna z największych legend w historii internetu na całym świecie, jednocząc wokół swojego absurdu miliony fanów. Jego dziedzictwo nadal trwa w nowych parodiach i przeróbkach, a przykładów nie trzeba szukać daleko, chociażby w polskim gotiku. Dajcie znać, co sądzicie o jego postaci, a ja czekam w tym czasie na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo!